Cześć! Chciałabym przedstawić Wam making of powstawania coveru piosenki The Skyboat Song, która pojawia się m.in. w serialu Outlander. Dlaczego to robię? Dlatego, że w obecnej sytuacji niestety nie jestem w stanie skorzystać ze studia nagrań, jak robiłam to do tej pory przy wszystkich moich nagraniach czy tankowych, czy perkusyjnych. Po raz pierwszy zdecydowałam się na nagranie domowe, w domowych warunkach, o skromnych możliwościach. No i oczywiście z wideo nie było największego problemu, ponieważ nagrałam go w pięknym rezerwacie przyrody Rudaf Janowickich, który znajduje się niedaleko moich rodzinnych stron. Zdecydowałam się na to, ponieważ chciałam odwzorować piękno Szkocji, klimat piosenki i klimat serialu. Jeżeli chodzi z kolei o nagranie audio, no tutaj nie za bardzo wiedziałam, jak mogę sobie poradzić z całą melodią, z brzmieniem, z zachowaniem się tank drumów, które są instrumentami bardzo długo wybrzmiewającymi, które posiadają mnóstwo alikwotów i są troszeczkę trudne do okiełznania. Zgłosiłam się z tym problemem do mojej realizatorki dźwięków, Natalii Basak. Natalia, pozdrawiam Cię. Która zasugerowała, że mogłabym wybudować sobie bunkier. Ale okazuje się, taki piękny, cichy zakątek, domowy namiot, nie sprawdza się tylko do takich rzeczy, ale również do nagrywania dźwięku. I co jest niesamowite, początkowo nagrałam tanki w pokoju, małym pokoju, umieszczając je na pościeli na łóżku. Oczywiście wcześniej wyeliminowałam wszelkie przedmioty, które mogłyby zakłócić ten dźwięk, jak na przykład tykający zegarek, wygłuszyłam telefon, który mógłby w każdej chwili zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jednak ten dźwięk wydobywany z tank drumów za bardzo odbija się od ścian. Ta przestrzeń była za duża i powstawało takie niefajne echo. No niestety nie wyszło, tak jak byśmy tego z Natalią chciały. Ani ona nie była zadowolona z tego efektu, ani ja. No i wpadła na taki pomysł, żebym właśnie wybudowała ten bunkier. Dzięki czemu ten dźwięk mógłby być bardziej skondensowany. No i jak to w środku wygląda? Wygląda to tak, że zrobiłam sobie taki stelaż z kijków trekkingowych, żeby te koce mi się nie zapadały, i umieściłam je oczywiście na krzesłach. Domowe możliwości to domowe możliwości. No i tutaj wygląda sytuacja tak, że oczywiście mamy poduszki, na tych poduszkach umieszczone są tank drumy, ze względu na to, że jeżeli one są umieszczone na twardej powierzchni, niestety wydają taki metaliczny dźwięk. W tej piosence akurat nie sprawdziłoby się to brzmienie, w związku z czym zdecydowałam się na poduszki, które ten dźwięk zmiękczyły. Oczywiście jest czołówka, żebym w ogóle mogła cokolwiek widzieć, a z tyłu umieszczony jest stosik książek, na którym umieściłam telefon. I właśnie teraz chciałabym przejść do tego, czym w ogóle nagrałam te tanki. Nagrałam je po prostu telefonem, zwykłym Androidem, który miał wbudowaną aplikację Audio Recorder, pozwalającą na zapisywanie w formacie WAV, a także w stereo. I to jest tyle. Oczywiście wykorzystałam też słuchawki podłączone Bluetoothem do mojego iPada, który z kolei ma wbudowaną aplikację z metronomem. I w sumie to tyle.
Oczywiście powtórzeń było mnóstwo. Strasznie się umordowałam nad tym nagraniem, ale muszę przyznać, że warto było, bo różnica jest fenomenalna. Naprawdę prawie jak ze studia nagrań. Nie mam tu mikrofonów, a wyszło naprawdę super. Mam nadzieję, że to nagranie coveru Wam się spodoba. W ogóle cały ten efekt. No i no cóż, powtórzeń też było mnóstwo oczywiście, no bo wiadomo, przygoda była nieziemska. Musiałam też oczywiście powtarzać wiele razy ze względu na to, że gdzieś tam się łokciem obijałam. Oczywiście koce wydzielały ciepło, więc też brakowało powietrza, etc., ale ostatecznie była to nieziemska frajda. Bardzo polecam wykorzystanie takiego patentu, jeżeli oczywiście macie instrumenty, które potrzebują szczególnej opieki podczas nagrywania, tak jak na przykład moje tankdramy. Już sobie to może zakryję. Realizatorzy dźwięku są naprawdę bardzo potrzebni muzykom i sama bym sobie z tym nie poradziła, podejrzewam. Także zapraszam do obejrzenia efektu końcowego tego filmu. Cześć!